zaśpię. W tym samym wzroście to jest. Pokój dobro. Pokój dobro. No czerwiec się zbliża i wiadomo, że jak czerwiec to też i Zmiany idą. zmiany personalne w parafiach. No, Znaczy tak to jest, że no, ten czas majowy, czas czerwca to jest czas, w który w wielu diecezjach, prawie chyba wszystkich, są święcenia prezbiteratu. No i potem ci nowi księża są rozsyłani po parafiach, a ci księża, którzy są na swoich parafiach, są przenoszeni na inne. No i teraz no, dylemat, czy to tak musi być, czy to tak trzeba przeprowadzać. tak, tego dotyczyło też pytanie właśnie. Ktoś zwrócił się, czy to tak musi być, bo przecież wyrządza się krzywdę tym księżom. Ja myślę, że trzeba by to zobaczyć na takich dwóch płaszczyznach. Płaszczyźnie bardzo ludzkiej, przywiązania serca parafian do danego kapłana, jego również do nich. Do parafii. A z drugiej strony no, te słowa Pana Jezusa, lisy mają nory, ptaki mają gniazda, Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy swojej położyć. One też bezpośrednio się odnoszą też do każdego kapłana, który jest w pełni dyspozycyjny, jeżeli chodzi o potrzeby Kościoła. I przypominam sobie, jest taki dość, jest dobry ten filmik z tegorocznych święceń dominikanów, gdzie biskup Ryś, ja teraz to skrócę, to możecie sobie oczywiście w necie poszukać, kapitalnie mówi, jeżeli chodzi o posługę tych nowo wyświęconych braci z zakonu kaznodziejskiego, o tym, że mówi, że ja nie znam waszych imion i nie o to chodzi. Tu nie chodzi o was, tu chodzi o sprawę, chodzi o słowo, które niesiecie, o sakramenty, które niesiecie, aby mieć świadomość, że każdy kapłan właściwie jest narzędziem w ręku Pana Boga i on nie tworzy swojej własnej historii. To nie chodzi o historię, nie wiem, Franciszka, Leonarda, Franciszkanów, Dominikanów. My się zapisujemy w historii, owszem, ale tak naprawdę chodzi o to, abyśmy my włączyli się w historię zbawienia. Abyśmy byli siewcami. Siewca idzie tam, gdzie trzeba iść siać to ziarno. A poza tym każdy wstępujący do seminarium, każdy wstępujący do zakonu, no liczy się z tym, no to jest no 100% pewności, że przynajmniej w pierwszym etapie swojego życia kapłańskiego czy zakonnego będzie przenoszony z placówki na placówkę. No my tak u nas na przykład liczymy sobie no, takie spokojne 3 lata, prawda? Przychodzi 3 lata, no i jak nas zostawią, to dobrze, jak nie, to po prostu idziemy dalej. A ja byłem po roku przyniesiony już z Torunia, z mojej pierwszej miłości duszpasterskiej. Więc jest to wpisane w nasz sposób życia i trzeba się z tym liczyć. Pewnie, że tak jak ojciec Leonard mówi, że ten czynnik ludzki, on odgrywa rolę, ale najważniejsze jest to, kto nas powołuje, a więc powołuje nas Pan Bóg i to Jego wolę mamy w swoim życiu wypełniać, a ta wola objawia się również przez decyzję biskupa, prawda? Bo nagrywamy pod wiatr. Nagrywamy pod wiatr, więc będzie szum, może, albo nie. Zobaczymy. No właśnie, tak się objawia przez wolę biskupa, u nas przez wolę ojca prowincjała, chociaż właśnie, nie jest to łatwe, ponieważ no przywiązujemy się do siebie nawzajem. Bywa tak, że faktycznie darzymy się serdeczną, wprost miłością taką braterską, ojcowską, że człowiek no, spalając się dla Pana Boga, także dla ludzi, do których zostaje posłany, no kocha to, co robi, kocha tych ludzi, wśród których jest. No i tak to powinno być. No trudno, żeby ktoś to robił tylko jako urzęda z obowiązku, no to jest jakaś porażka duszpasterska. Natomiast jest to na pewno trudne, ale ponad to wszystko, no właśnie, wola Pana Boga i to, którą odczytuje się również przez wolę przełożonych. No ale to przywiązanie się do ludzi, albo jeszcze inaczej, ta rezygnacja z pewnego przywiązania się do ludzi jest też konsekwencją sposobu życia, który my jako kapłani wybieramy, mianowicie życie w celibacie, życie w samotności, życie w bezżeństwie. Pewnie, że relacje międzyludzkie pozostają, ale no właśnie to decydowanie się na samotność, ono też powoduje, no właśnie, że dzisiaj jesteśmy tu, jutro nas przenoszą gdzie indziej i trzeba być dyspozycyjnym. I to jest czasami bolesne. To jest bolesne. Poza tym też Pan Bóg stawia nas w określonym miejscu, w określonej sytuacji i czasami być może z naszego punktu widzenia ludzkiego rozeznania na dany moment, w danym takim fragmencie dziejów, my nie wiemy, dlaczego nas ktoś bierze, przełożeni nas przenoszą do jednego miejsca, a być może Pan Bóg widzi nas w drugim miejscu właśnie po to, abyśmy ze swoimi talentami, ze swoimi wszystkimi, całym sobą, konkretnie w tym miejscu jesteśmy
optymalnie potrzebni po to, aby Pan Bóg mógł swój plan przeprowadzić. Tak jest. A nam się wydaje, że to jest krzywda, że jest dramat jakiś, bo ktoś odchodzi. No dramat to polega na tym, kiedy faktycznie ludzie są tak mocno związani z kapłanem, że kiedy on odchodzi, to nagle załamuje się ich wiarą i przestają do kościoła. No ale to jest problem, wydaje mi się, źle prowadzonego duszpasterstwa, bo wydaje mi się, że dobry duszpasterz prowadzi ludzi do Boga, z Bogiem wiąże, a nie ze sobą. My mamy pełnić taką rolę pomostu, po którym ludzie przechodzą idąc do Boga, prawda? A No którym tak, też Bóg schodzi do nas. Tak. I Do ludzi. właściwie odejście tego kapłana powinno być nawet nie tyle rozpaczą, że on odchodzi, ale dziękczyniem Panu Bogu. Za to, że tyle dobra na przykład zrobił w że na naszej parafii, drodze tak. że Bóg dał nam takiego kapłana w naszym życiu, że go postawił, choćby na rok, choćby na krótki okres czasu, ale dziękujemy Panu Bogu, bo ten kapłan sprawił, że zbliżyliśmy się do Boga i Bóg go posyła gdzieś indziej. Ja się nawet jako osoba świecka z tą wolą Bożą zgadzam. Będzie słychać szum mocno? O właśnie, trudny Zobaczymy. temat. No, temat trudny, trudny i piękny. Trudny i piękny. Trzeba go Tak jak patrzeć trudne zawsze i piękne jest kapłaństwo, no to tak trzeba właśnie. powiedzieć. Tylko nie? i wyłącznie w kontekście opatrzności Bożej, wielkiego, szerokiego planu Pana Boga co do życia każdego z tych, których sobie wybrał, można zrozumieć kwestię przenosin, posługi duszpasterskiej, bo inaczej po ludzku to faktycznie też można powiedzieć, że czemu on odchodzi, taki dobry ksiądz, dlaczego on idzie gdzie indziej, tyle dobra tu zrobił. Ale inni też chcą mieć dobrego księdza. No i tak możemy się przepychać argumentami. No właśnie. Posłuszeństwo lepsze niż własne nabożeństwo, jak powiadają ojcowie duchowni. Pokój i dobro. Pokój, dobro. Boże, a trzymacie się ludzkiej krainy. Potem przywołał znowu dwóch do siebie i rzekł do niego: słuchajcie jej wszystkich i zrozumcie. Nic nie wchodzi wewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli,